Jak się to robi, to się coś mówi? Kamera pierwsza, druga poszła. Kamera, wiesz, ujęcie pierwsze, scena pierwsza. Strażnicy Xobos, ujęcie pierwsze, scena pierwsza. Akcja! Ale to... Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar i Magot. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was coś wyjątkowego, ponieważ nie recenzja, nie wideoinstrukcja, nie topka, tylko po prostu chcemy przypomnieć, że tak powiem, o pewnym tytule, który jakiś czas temu gdzieś tam zdobył nasze serducha i dalej się to podtrzymuje, a niebawem startuje kampania na platformie Zagram w to, gdzie właśnie ta oto gra, czyli Strażnicy Xobos, będzie walczyła o ufundowanie. Prototyp tej gry został nam udostępniony przez wydawnictwo Imagine Realm, za co bardzo dziękujemy. I właśnie tutaj w tym filmiku chcemy Wam co nieco o tej grze przypomnieć, ponieważ recenzja i wideoinstrukcja już na kanale jest. Tak, recenzja, instrukcja na kanale, wideoinstrukcja w moim wykonaniu znaczy recenzja nasza już była. W tym odcinku chcemy Wam powiedzieć, jakich jest 7 powodów, naszym zdaniem, żeby tej grze się dokładnie przyjrzeć. Tak jest. Tak, to jest 7. Kaczmar umie liczyć, to jest 7. Dobrze. A zatem, powód numer 1. Powód numer 1. Słuchajcie, jest to rzecz, dla której tak naprawdę crowdfunding w ogóle powstał. Czyli wspieramy oryginalne, ciekawe pomysły wychodzące od ciekawych ludzi. Wydawnictwo Imagine Realm już nie jest jakby debiutantem, nie jest świeżakiem na środowisku crowdfundingowym, ponieważ zdobyło już graczy takimi grami jak Wieże Magów czy Wyścig Odkrywców. I teraz wracają z kolejnym swoim autorskim, oryginalnym pomysłem autorstwa Jarka Bilińskiego, właśnie Strażnicy Xobos. A jak wiadomo, zawsze coś co nasze, coś co oryginalne, zawsze warto wspierać. Tak, jestem tego samego zdania, jest to nasze, jest to autorskie. Jeśli zależy nam, Wam na naszym tutaj polskim środowisku planszówkowym, to uważam, że jest to bardzo dobry powód, żeby się tej grze przyjrzeć. Tak jest. Powód numer 2. Drugi powód to jest cel, jaki przyświecał twórcom gry, w zasadzie twórcy, i inspiracja, którą czerpał, a mianowicie chciał, żeby ta gra jak najlepiej oddała ducha i klimat i atmosferę komputerowych RTS-ów. Patrząc na to, skojarzenia z takimi grami jak chociażby StarCraft są jak najbardziej na miejscu i ja osobiście uważam, że grom nie jest łatwo oddać klimat właśnie gier strategicznych czasu rzeczywistego, ale tutaj naprawdę to się udało. Na tyle, na ile gra planszowa może oddać taki klimat, tutaj naprawdę to się udało, ponieważ jest chociażby ta faza, gdzie wszyscy wykonujemy czynności jednocześnie, są one tajne, nie wiemy do końca, co nasz przeciwnik robi, wykonujemy ruchy, potem rozpatrujemy ataki i te ataki, te walki też są na takiej zasadzie, jak jedna jednostka może atakować tylko jedną inną jednostkę, pozostałe mogą naparzać w nią, czyli to, co było w RTS-ach, że mieliśmy na przykład my jedną jednostkę, przeciwnik miał liczebną przewagę i te wszystkie jego ładowały w naszą, a kiedy nasza mogła atakować tylko jedną jego, więc jak najbardziej uważam, że ten klimat RTS-owy udało się przenieść tutaj na planszę. Tak, i coś, co ja chcę powiedzieć, i teraz bardzo ważna rzecz, ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że RTS-y komputerowe nie są już modne, bo absolutnie nie o to mi chodzi, ale wyobraźcie sobie, że my nie jesteśmy aż tacy młodzi, na jakich wyglądamy i właśnie w naszych czasach, jak my byliśmy mali, 10, tam 11, 12, 13 lat, wtedy tak naprawdę był rozkwit tego. Wtedy to się pojawiły pierwsze Warcrafty, Starcrafty, Command & Conquer, to wszystko. Polanie była nawet taka gra RTS. To wszystko po prostu wtedy było zatrzęsienie tego i każdy w to grał. Po prostu chyba każdy, kogo ja znałem, w to grał. Mniej lub bardziej, niektórzy spędzają na tym godziny, niektórzy sobie trochę w to pograli, ale każdy w to grał. Więc dla ludzi z naszego przedziału wiekowego, czyli to naprawdę uderzy moim zdaniem całkiem konkretnie w taką nutkę sentymentalizmu. W pełni się z Tobą zgadzam. Numer 3. Powód. Kolejnym powodem jest to, do czego poniekąd już nawiązał Magot, mówiąc właśnie o tym RTS-owskim klimacie, mianowicie głębia taktyczno-strategiczna, czyli to, co było obecne w RTS-ach, jest jak najbardziej obecne tutaj. Ta gra zmusza do myślenia. Zdrowo potrafimy trenować czasami swoje tutaj szare komórki, ze względu na to, że to, co robi nasz przeciwnik, jest w dużej mierze zakryte tutaj za tą oto kurtyną i w związku z tym
żeby my, planując nasz ruch, musimy starać się jakoś wczuć w naszego przeciwnika albo w naszych przeciwników i pomyśleć, co oni mogą chcieć zrobić, jaki oni mogą ruch chcieć wykonać, kto będzie kogo wspierał w walce, do której na pewno w tej rundzie dojdzie. I tego typu przemyślenia, tego typu, przepraszam za kolokwializm, rozkminy tutaj są naprawdę wszechobecne. Gdzieś tak pierwsze parę rund może jest spokojnych, ale bardzo szybko się to włącza i bardzo szybko po prostu wytężamy umysł i idziemy na pełnych obrotach. Tak, zgadzam się. Zwolnił twój umysł teraz akurat. W pełni się z tobą zgadzam, jak najbardziej. Wydaje mi się, że cokolwiek chciałbym tutaj jeszcze dodać, to już będzie powtarzaniem tego, co ty powiedziałeś, więc będzie to zbędne. Powód numer 4. Powód numer 4 to jest dynamika. To, co już powiedziałem przed chwilką, jest chociażby ta jedna faza, gdzie wszystko robimy jednocześnie, więc to już fajnie nam przyspiesza, ogranicza downtime, ogranicza ryzyko tego, że będziemy siedzieć, gapić się, co przeciwnik robi, on się będzie zastanawiał, my się będziemy nudzić. Walka, oczywiście walka to już jest tura po turze, rozpatrujemy kolejne konflikty, ale przychodzi taki moment, gdzie jest tego sporo, więc wszystko to jest jak najbardziej dynamiczne. Nie ma... Downtime tutaj uważam, że jest naprawdę niewielki w tej grze. Nawet przy tych walkach jest naprawdę mały i wszystko to rozgrywa się bardzo szybko, bardzo fajnie. Rozgrywka jest dynamiczna, jest szybka i można się naprawdę w fajnych ramach czasowych zamknąć i jednocześnie naprawdę czerpiąc z tego dużo frajdy, dużo rozrywki z tej rozgrywki. Tak jest, również się w pełni zgadzam. Powód numer 5. Powód numer 5 jest akurat jest coś, co może być istotne dla niektórych osób. Ja osobiście jestem tego zdania, że jeżeli autorzy gry poprzez promocję, czy recenzenci mówiąc o jakiejś grze, mówią do mnie, że to jest gra strategiczna, to jest gra mocno strategiczna, to już abstrahując od tego, kto ma jakie podejście do gier strategicznych, ale jeżeli ja siadam do gry strategicznej, to ja sobie wyobrażam, że ja będę mógł wymyśleć jakąś strategię, starać się ją realizować i moje przemyślenia, moje umiejętności w obmyślaniu właściwej strategii zostaną wynagrodzone przez kolejne zdobywanie kolejnych osiągnięć, powiedzmy tam punktów zwycięstwa itd., itd. Do czego zmierzam? Losowość w tej grze jest praktycznie nieobecna. Widzimy, jakie figurki ma dostępne nasz przeciwnik. Widzimy, jakie możemy zdobyć żetony technologii. Wiemy dokładnie, jakimi zasobami, jakimi budynkami dysponują wszelkie strony konfliktu tutaj. To wszystko wiemy. Pytanie, co przeciwnik z tym wszystkim zrobi. To jest jedyna rzecz, która tak naprawdę, co do której nie możemy być pewni, ale to jest wszystko. Tak, nie ma tu ani kostek, ani talii kart, które w zależności od tego, jak się potasują, jak nam podejdą, będą determinowały nasze powodzenie w tej grze. Tych rzeczy tutaj nie ma, więc jeśli jesteście antyfanami losowości, nie lubicie jej, to ta gra powinna przypaść Wam do gustu, ponieważ tutaj jest ona naprawdę minimalna. Jest to losowość związana z tym, że nie wiemy, co wykombinuje nasz przeciwnik. Aczkolwiek możemy próbować to wymyśleć, wchodząc, tak jak powiedziałeś, trochę w jego głowę. Dokładnie, to jest tak, jakbyś na ten RTS nałożył szachy, gdzie ja widzę dokładnie, co mój przeciwnik ma, ja wiem dokładnie, co on może zrobić z każdą z tych figur, ale co zrobi? Powód numer 6. Powód numer 6. Tak jak już Kaczmar wspomniał na wstępie, gra ta powraca. Ta gra powraca po bardzo dużej zmianie kosmetycznej, takiej dosłownie była u kosmetyczki, ale było dużo różnych zabiegów. Były tam jakieś mikrodermabrazje i tym podobne. To jest jedyny termin z kosmetologii, czy jak to tam się nazywa? No nie znam się, nieważne. Analogii dość. Szata graficzna Strażników Xobos przeszła gruntowny lifting. Nawet nie wiem, czy można to nazwać liftingiem. Ja osobiście, kiedy recenzowaliśmy tę grę po raz pierwszy, ja przyznałem szczerze, że nie jest to do końca szata graficzna, te pastelowe kolory, taka trochę kreskówkowość, nie jest to coś, co do mnie osobiście jakoś bardzo trafiało, aczkolwiek podejrzewałem, że entuzjaści właśnie tych naprawdę starszych RTS-ów, dla których może się to okazać jakąś podróżą sentymentalną, drobną i im się to spodoba. Mi tak nie do końca. Teraz szata graficzna jest o wiele bardziej konkretna, o wiele bardziej, ilustracje są o wiele bardziej, powiedziałbym, takie realistyczne, o wiele mroczniejsze. Jak na to patrzę, to mam 3 skojarzenia. StarCraft, Predator i
co ciekawe, znaczy nie wiem, czy ciekawe, czy nie, ale mi się to jeszcze gdzieś kojarzy z architekturą, tym designem mrocznych elfów z filmu Thor Mroczny Świat. Wow. Statki mrocznych elfów. Jakoś mi się to wszystko z tym kojarzy. Także... Jak to powiedziałeś, to tak, ale powiem szczerze, że w życiu bym sam tego skojarzenia nie poczynił, ale no tak, jak to powiedziałeś, to okej, zgadzam się. Ale w każdym razie jest o wiele bardziej groźnie, posępnie, mrocznie, bardziej tak cybernetyczno-technologicznie. Faktycznie wydaje mi się, że teraz ilustracje oddają fakt, że tytułowi strażnicy Xobos to są wielkie biomechaniczne istoty, także uważam, że jeśli wtedy szata graficzna nie przypadła Wam do gustu, to jak teraz Wam nie przypadnie, to nie wiem, to po prostu nie zrozumiem tego. Naprawdę według mnie teraz szata jest genialna. Oczywiście są gracze, znamy takich, którzy mogą grać na białej kartce papieru z narysowanymi liniami i przesuwać się białymi kostkami, białymi elementami, wszystko po prostu białe, czyste i nic tam nie ma. Są tacy gracze, bo dla niektórych po prostu to nie jest ważne, ważna jest tylko mechanika. A więc mechanika tu jest i ona jest super. A dla mnie osobiście klimat jest równie ważny. I po prostu klimat właśnie tutaj budują te ilustracje, które naprawdę to jest skok po prostu. Nie, że uważam, że do góry nogami jest. To jest po prostu skok, jeśli chodzi o to, jaka praca została wykonana nad tymi ilustracjami i za to po prostu czapki z głów. Tak jest. No to co? Powód numer 7. 7. Powód numer 7 jest powodem takim, jakby to powiedzieć, takim trochę nieskromnym bardzo z naszego też punktu widzenia. Krótko, do rzeczy, treściwie i na temat. Na odwrocie tegoż pudełka, to jest prototypowe, więc tam na odwrocie jest coś innego, ale na odwrocie tegoż pudełka będzie jakże to tutaj seksowne logo nasze, tylko jeszcze z takim dodatkiem poleca. Tak jest, oficjalny stempel Geek Factor, stempel oficjalny patronacki Geek Factora wyląduje na pudełku Strażników Xobos. Do tego stopnia stwierdziliśmy, że ta gra nam podeszła do gustu i że chcemy wesprzeć ją jak najbardziej jak tylko możemy. Postanowiliśmy objąć ten tytuł patronatem medialnym i dlatego też między innymi powstał ten film, tak? Przeważnie jak wiecie, bo oglądacie nam przecież, prawda? Robimy recenzję, wideoinstrukcję i na tym się praktycznie kończy, ale tak jak chociażby ostatnio przy okazji gry Hero Realms, tak samo teraz po prostu gry, które gdzieś tam bardziej chcemy wesprzeć, nieco bardziej mówię nas gdzieś tam zdobędą. A powody już usłyszeliście. Chcemy jakoś dodatkowo wesprzeć, dodatkowo podpromować i tutaj właśnie temu ma między innymi służyć ten filmik. No słuchajcie, gorąco polecamy. Tak. Gorąco polecamy. Oczywiście to jest wszystko nasze zdanie, ale myślę, że to co powiedzieliśmy, zależy nam, żeby to Was skłoniło przynajmniej do przyjrzenia się. Tak. Do bliższego spojrzenia. Obejrzyjcie wideoinstrukcję, Magota bardzo dobrze oddaje to, co się tutaj dzieje. Obejrzyjcie jeszcze naszą recenzję. Moim zdaniem, a jeżeli zdecydujecie się wesprzeć, to moim zdaniem zdecydowanie nie pożałujecie. Nie robimy tu żadnych przekazów podprogowych, mówimy jasno jak jest. Podaliśmy konkretne powody, dlaczego my uważamy, że ta gra jest warta uwagi, my wierzymy w ten projekt i mamy nadzieję, że Wy też chociaż mu się przyjrzycie i dacie mu szansę. Także słuchajcie, moi drodzy, 17 maja, zapiszcie sobie tę datę w kalendarzach, start kampanii Strażników Xobos na platformie Zagram w to. Myślę, że wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, powiedzieliśmy. Tak, i tak miało być dużo krótsze, miało pójść szybciej, ale jak to my, jak zwykle się rozgadaliśmy. Ale dlatego za to już nas lubicie, prawda? No tak, nie wiem. Ja ostatnio nie wiem, czy ludzie nas jeszcze za coś lubią. Dobra, ale nie o tym. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dziękujemy wydawnictwu Imagine Realms za przekazanie nam tegoż tutaj prototypu do jeszcze raz wglądu, zapoznania się. I co? I tyle. Dziękujemy bardzo i zapraszamy Was tradycyjnie do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.